Tuż przy drodze łączącej Kraków z Warszawą, na wysokim, podłużnym szczycie wznosi się zamek w Chęcinach. To jedno z tych miejsc, które trudno pominąć w krajobrazie turystycznym województwa świętokrzyskiego. Jego malownicze położenie docenimy już z poziomu parkingu, skąd wyruszają turyści na zamek. Jednak dopiero z góry możemy docenić, jak pięknie wyglądają białe mury i wieże zwieńczone brunatną cegłą na tle jesiennej kolorystyki drzew. Pierwsze wzmianki o twierdzy pochodzą z roku 1306. Są to dokumenty potwierdzające nadanie zamku przez ówczesnego króla Władysława Łokietka skonfliktowanemu z nim biskupowi Janowi Muskacie. Warownia powróciła jednak szybko w ręce króla, który już rok później wydał przywileje chęcińskie. Zamek w owym czasie pełnił bardzo ważną rolę. W 1318 roku, w obawie przed Krzyżakami, zdeponowano tu skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej. Przez pewien okres zamek mieścił również skarbiec królewski. Później twierdza pełniła rolę więzienia, gdzie przetrzymywano m.in. jeńców krzyżackich po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Z czasem jednak zamek stracił na znaczeniu. W 1607 roku, podczas rokoszu zebrzydowskiego, zamek został podstępem zdobyty i spalony. Został odbudowany, jednak uległ ponownie zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. W czasie zaborów zamek popadł w ruinę. Mury zamkowe posłużyły miejscowej ludności za budulec do swych domostw. Renowację rozpoczęto w latach 40. XX wieku, kiedy to został wpisany do rejestru zabytków jako trwała ruina. Ostatni raz zamek uszkodzony został w 2012 roku, kiedy to piorun uderzył w kwadratową basztę, odłupując jej fragment. Baszta przeszła jednak renowację i dziś po piorunie pozostał tylko niewielki ślad w postaci nieco jaśniejszych kamieni w górnym fragmencie baszty. Dzisiaj ruiny zamku w Chęcinach są jednym z najcenniejszych zabytków ziemi świętokrzyskiej.